Akcja! No widzisz, że się kot nie chce bawić z tobą, dzieciaku. Deszczowy spacerek. Do domu. Idziemy po schodkach.
Ale widzę, że w kozie się pali. Leci dym. Wow. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, że my tu mamy na strumieniu taki wodospad. Fajnie. Dzień dobry. Powiem wam, że ponieważ wkurzała mnie kwestia tej kuchni, że dymi, i się zastanawiałem, dlaczego ona dymi, nie? Tym bardziej, że poprzednia właścicielka powiedziała mi, że ta kuchnia bardzo dobrze paliła. No to zacząłem kombinować i wyszło mi, że prawdopodobnie wynika to z tego, że tak, ten komin ma tylko jeden kanał, a tu była zrobiona druga dziura do komina, do której była podczepiona ta koza, którą obecnie mamy w przyczepie. No i stwierdziłem, że prawdopodobnie po prostu tutaj jest zasysane drugie powietrze do tego komina. On ma tutaj jakby drugi wlot i dlatego nie ma takiego ciągu. Więc zatkałem tą dziurę, rozpaliłem ponownie. Troszeczkę podymiło na początku, ale teraz już dymić przestało. Także zawsze będzie trochę cieplej. Także jeden plus. Drugi niestety jest minus, bo jestem przyziębiony od niedzieli, także dzisiaj jest środa i dopiero dzisiaj się wziąłem za jakąś pracę. Od 24 godzin niestety leje. Jest ślisko, grząsko, także żadne wywożenie gruzu, ani żadne wywożenie ziemi nie ma o tym mowy, bo po prostu bym się zamęczył z tą taczką po tym błocie. A ponieważ chciałbym coś zrobić, poza tym, że rozpalę w tym piecu, w tej kuchni, to stwierdziłem, że to, co mogę zrobić, to rozbiorę tą ścianę. Ta ściana nie ma żadnego znaczenia i nie jest nam potrzebna, nie jest to ściana konstrukcyjna, jest to po prostu dostawiona z cegły. No dobra, to zobaczmy, jak to będzie szło. Ale widzę, że to jest chyba z pustaka. No tak, to tak łatwo nie pójdzie, bo to jest nie ściana z cegły, tylko z pustaka.
No to teraz już powinno iść miło i przyjemnie. A może nawet pójdzie już bez drabinki. No i dobrze, zrobiłem pobojowisko, ale powiem wam, że na dzisiaj to ja jednak dziękuję. Chyba za wcześnie się za to jeszcze wziąłem i idę sobie trochę jeszcze odpocznę. Tak pomyślałem, że powiem wam w takim razie, bo się pytacie, niektórzy się pytali, kiedy ten dom będzie podnoszony, jak to będzie robione. Więc trochę jeszcze musicie się uzbroić w cierpliwość, tak jak i ja zresztą, bo też już bym się do tego rwał. Myślę, że zajmie mi to jeszcze z miesiąc, półtora, dwa, zależy jakie będą warunki pogodowe. No teraz też są święta, więc to też będzie dłuższa przerwa. Więc zanim zacznę ten dom podnosić, to ja muszę mieć 100% pewność, że on jest wolny od wszelkich zaczepów, nigdzie mi się nie zawiesi, nigdzie mi się nie trzyma, że bale po prostu stoją tylko i wyłącznie na fundamencie i można ten dom podnosić. Czyli na przykład, to jest takie połączenie ściany przy kominie z balami i ja to muszę skuć, dlatego że bardzo możliwe, że między tymi cegłami są włożone pręty i pręty są wbite w bale, tak żeby stabilizować tą ścianę. Prawdopodobnie nie, bo z tej drugiej strony tak nie było, no ale ja muszę mieć 100% pewność, że jak będę podnosił w tym narożniku, w tej części, to nie będę tego robił z całą ścianą i mi się komin nie zawali. Druga rzecz, wszędzie muszę się dojść do takiego stanu, o jak tu, czyli mieć odkryty bloczek fundamentowy, tak żebym widział, że nic tutaj się nie zaczepia, czyli trzeba będzie skuć jeszcze te posadzki tutaj. Trzeba będzie tak samo pozbyć się tych ścian, z tego samego powodu prawdopodobnie akurat te mogą być zaczepione, bo na przykład tu, tak jak kułem tą ścianę, to ona była przewiązana takimi prętami. O, tu na przykład jeszcze taki pręt został. Zaraz go zresztą usunę, bo się za niego zaczepię. Więc to jest następny element, który muszę mieć pewność, że nic się nie dzieje. Czy na przykład tutaj przewiązanie tych bali stropowych z tą ścianą betonową. Też nie mam pewności, że tu nie jest wbity gwóźdź dla stabilizacji i to podnosząc dom nie będę go podnosił razem z tymi elementami. Co jeszcze? Z zewnątrz tu jest zrobiona podmurówka. O. I tej podmurówki też się muszę pozbyć. Muszę to skuć do betonu, tak żeby też widzieć dokładnie, że mi tam się nic nie zaczepia. Jest jeszcze jeden element, który też myślałem, że się zajmę tym w tym tygodniu, no ale niestety przeziębienie mi na to nie pozwoliło. Muszę się pozbyć też tej przybudówki, dlatego że ona jest powiązana no, chociażby dachem. Dach jest wspólny, więc podnosząc dom do góry, podnosiłbym też tu i krzywił dach. Ta przebudówka i tak jest do rozbiórki, więc lepiej to zrobić teraz niż lewarkami bawić się i podnosić ją razem z domem równolegle. Nie ma to sensu, bo i tak to jest do rozebrania. Czyli zanim do podnoszenia, to trzeba się pozbyć tego, czyli odciąć płachtę dachu. No i następnie powoli to rozbierać. Parę dni z tym się zejdzie. No, a dzisiaj już nie robię, bo to jest bez sensu, tak? Narobiłem tutaj bałaganu i nawet nie jestem w stanie tego posprzątać i wywieźć, bo na dworzu padał deszcz przez 24 godziny.
teraz chyba przestał, ale jest tak blisko, że nie ma sensu. Nie ma sensu taka praca. Coś tam piesek nasz założył. To co? Piesek szczeka. Ja się żegnam. Dziękujemy bardzo za oglądanie. A jeśli się podobało, to kto mi tu zajrzy? No i kto teraz wyjdzie? Jak ty wyjdziesz? Widzisz, drzwi się zamknęły za tobą. To ja się już żegnam. Dziękujemy i dobranoc.